Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój Hofbergman w wersji 1.3. Jest to Winter Update i mordka mi się już śmieje podwójnie, ponieważ tutaj chciałbym powiedzieć, że to nie jest moje gospodarstwo. Ja startuję tutaj, ponieważ tak sobie wykoncypowałem, że to będzie tak zwany challenge, czyli wyzwanie, czyli startujemy tutaj bez pieniążków i zaraz to się wydarzy. O, mamy. Ustaw saldo konta. Dokładnie, oj 9 to nie, dokładnie 0. Enter. I jeszcze jedną rzecz byśmy zrobili, współczynnik biegania ustawmy razy 8 i go włączmy. Tak jest. I oczywiście jeszcze byśmy sobie mogli zapisać grę. Tak jest. I mamy tak oto tutaj. A, i jeszcze mamy razy 1 powinno być. Już jest dobrze. Z czym startujemy? Otóż od początku nie mamy ani jednego pola. Wszystkie pola są nie moje. Gospodarstwo startowe wystartowałem bez gospodarstwa startowego. To gospodarstwo startowe jest tutaj na jedynce i kosztuje 1 500 000. Drugie gospodarstwo, które mogłoby być, kosztuje 1 050 000. No i zobaczymy, jak nam się tutaj uda przeżyć. Startujemy, tak jak mówię, bez pieniążków, ale pozostało nam, no nie wiem, żeśmy załóżmy zbankrutowali, albo nas okradli, jakoś wykorzystali, nie wiem, podpisałem cyrograf, straciłem wszystko, co miałem w poprzednich wersjach. Został mi tylko ten cudowny samochodzik. No taki Volkswagen nie do końca, Hofbergman. Taka przyczepola Weta. Bardzo mi się ona podoba, więc stwierdziłem i w kolorze tutaj fajny mam, pasującym do samochodziku. Oczywiście skrzyneczka też musi być. Też mi się ta skrzyneczka ostała. Gdzie te pasy są? Pasy są tu, więc ja pozwolę sobie tą skrzyneczkę tutaj na samym początku ją zapiąć i w zasadzie, słuchajcie, to jest wszystko, co posiadamy. Nic więcej nie mamy. Cóż, no to zaczynamy się dorabiać. Tak więc popatrzmy, co my mamy teraz na zleceniach. Musimy zacząć od zleceń. No nic innego nie wymyślę, tylko słuchajcie, zlecenia. Więc mamy rzecz numer 1, sianokosy albo transport drzew. Oj, 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 oj. Takie coś. Takie coś. Sianokosy. Skoś trawę na polu za pomocą kosiarki. No to może byśmy wzięli to koszenie tej trawy za pomocą kosiarki. Pożyczę przedmioty i jeszcze powiem, jakie są zasady. Zasady są takie, że pożyczać przedmioty możemy, żeby pracę wykonać zlecone, natomiast kupujemy maszynę tylko za gotówkę. Nic nie pożyczamy, nic nie leasingujemy i staramy się w ten oto sposób przeżyć. Dobra, teraz tak, na tą lawetkę to ja nie sądzę, żebym zmieścił taki duży ciągnik, więc ten ciągnik tutaj śmignie. No i będziemy starali się grać jak najbardziej, będę potrafił w miarę realnie, więc zaczniemy sobie od takiego widoku. Teraz tak, żebym coś nie pomylił, jedziemy do tyłu najpierw. Dobrze, podłączymy przód. Co się zmieniło w Hofbergman, to pewnie już z wielu filmów wiecie. Ja tego nie będę tutaj jakby powtarzał. Teraz trzeba jednak podjechać tutaj, bo to jest tak, że tu mam tył kosiarki. Pytanie za 7 punktów, czy ja będę w stanie tutaj tak wykręcić. O. Zróbmy to tak. Może jednak trzeba było ten tył wziąć najpierw, bo ten przód teraz właśnie utrudnia mi manewrowanie.
ale myślę, że złapiemy. Dobra. Więc jedziemy na pole i kosimy. No już niemal dojeżdżamy, bierzemy się za robotę. Co mnie wzięło na taki tutaj challenge? Słuchajcie, no ja lubię challenge, lubię wyzwania, więc pozwoliłem sobie na takie tutaj oto zadanie. Dobra, maszyny rozłożone, maszyny opuszczone i maszyny włączone. Jedziemy. Będziemy kosić. Jaki jest plan? Słuchajcie, plan jest taki, żeby w miarę jakieś pieniążki zarobić. Potem oczywiście, oj, to trochę wyjechałem nawet za bardzo. Potem oczywiście będą nam pomagali pracownicy, gdyż nie da się ukryć, że będę chciał ich wykorzystać. Natomiast teraz no, pierwsze koszenie muszę sam wykonać, pierwszą pracę, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, żeby zapłacić tym moim pracownikom. Myślę, że to nie będzie takie bardzo trudne wykonanie koszenia, więc to jest czynność ok. I będziemy starali się na tej mapce dorobić, bo już obiecuję Wam, że następny update, który się pojawi, jeśli będzie wiosenny update, czy też będzie to już końcówka, czy też finalna wersja, będę tak długo siedział i tak długo będziecie na mnie czekali, aż uda mi się wszystko przepisać, co do tej pory osiągnąłem, więc teraz startujemy od zera. Płacimy za wszystko gotówką, zero leasingu, zero wypożyczeń maszyn ze sklepu. Tak jak mówię, tylko do pracy zleconej bierzemy maszyny i to jest wszystko. Innych tutaj rzeczy nie uznajemy. Nie wiem, gdzie to pole się tutaj kończy. Chyba tu, bo tej trawy jest dużo. Ja myślę, że gra będzie uprzejma mi to zaliczyć, bo ona jest, tak to jest skonstruowane, że nawet jak tak nie do końca wykonasz zadanie, to tam masz ileś procent tak zwanego marginesu, nie? Nie wiem, czy dobrze jadę. Mam nadzieję, że dobrze. Nie wiem, kosiarki chyba tak w pełni nie wykorzystuję, przede wszystkim tej prawej strony. Powinienem troszkę tutaj bardziej popatrzeć, no ale 1/4 pracy prawie za nami. Także będzie miał kolo skoszone, wszystko pięknie i elegancko. Będziemy poprawiać ewentualnie. Nie będzie żadnej lipy, także widzimy się za moment. No słuchajcie, może nie, że tak powiem, super dokładnie, bo tutaj zostały kępki gdzieniegdzie, ale generalnie usługa rolnicza wykonana, zaliczone, większe takie połacie zostały skoszone, więc jest całkiem dobrze. Siadamy w traktor i wracamy z powrotem do sklepu. Odebrać nasze pieniążki, oddać maszyny. Czy mapka się mocno zmieniła? No, się zmieniła. Jest dużo fajnych produkcji. Mam nadzieję, że poprawionych parę błędów. Ja zagram też w miejscach, których nie grałem, mając gospodarstwo. Taki jest plan. Które to będą miejsca, to się pewnie za chwilkę domyślicie. Bo no, trzeba będzie przed zmrokiem postawić się gdzieś jakiś namiot i się przespać, nie? Bo spać trzeba. Także wracamy do naszego samochodziku. Widziałem, że jest taki mod na spanie w samochodach, w kabinach. To mogłoby być ciekawe i można by jedną noc przespać w kabinie, bo jest sierpień, to nie jest przecież tak zimno w nocy, więc można by było się przespać. Natomiast ja tego moda nie wrzuciłem, póki co. No dobra. To nie było na szczęście bardzo daleko od nas. Tutaj mamy stację benzynową. Za stacją zaraz będziemy mieli też nasz sklep z maszynami rolniczymi.
Ja sobie pozwolę już tutaj skręcić i maszynkę tutaj odstawić prawie że do warsztatu. Hop, wysiadka i idziemy odebrać nasze pieniążki. Pierwszą kasę. No dobra, ukończono, 6,5 tysiąca powinno wpaść na nasze konto. Fajnie jest. Jeszcze tylko jedna, słuchajcie, sprawa. Poczekajcie sekundeczkę. Jeśli zabrzmi taki dziwny dzwonek, to się nie przejmujcie. Ja ustawiłem minutnik, bo nie chcę, żeby ten materiał był zbyt długi, a przy okazji łyknąłem bardzo dobrej kawy. Słuchajcie, nawożenia nie chcę, bo miałbym te nawozy kupić, a nie chcę ich kupować. Opryski też nie chcę z tego samego powodu. Pielenie obawiam się, że może mi się nie opłacać, bo bym tutaj musiał wysłać pracownika, więc na tą chwilkę zajmiemy się transportem drzew, chociaż nie chciałem, ale nic innego nie mamy. A z moją kasą to póki co jeszcze jest wszystko za mało. Tak więc znowu pożyczymy przedmioty i wybieramy się teraz. Oj, tam za 27, żeby te drewno poskładać. Co my tutaj mamy za przedmioty? Mamy przyczepy, obciążnik, no i ciągnik. No i próbujemy naszego szczęścia. Oczywiście po pierwszym zleceniu zrobimy save'a. Jeszcze popatrzmy, czy ja tutaj wszystko poustawiałem tak jak chciałem, no mniej więcej. Też fajna maszynka. Oczywiście na dzień dobry weźmiemy obciążnik, chociaż nie wiem, czy on mi jest... I też nie wiem, czy on nie jest przypadkiem odwrotnie odwrócony. Odnoszę takie wrażenie, ten obciążnik. No raczej jest, bym powiedział. Raczej jest odwrotnie. Bo sądzę, że go tutaj powinienem zaczepić, ale zaraz to się okaże, czy ja się nie mylę. Odwróćmy się. O nie, już widzę, że jest. No właśnie. Także no zobaczcie, trochę niefartownie. Ten obciążnik nie wiem, czy ma jakąś... Chociaż może tak spróbujmy. Czy ma jakąś złą stronę, bo był odwrócony jakby tyłem. Takie odnoszę wrażenie, a nie przodem. No dobra. Dobra, załączone i musimy jechać bardzo daleko. Bardzo daleko. Gdzie te pieńki? O, to nie ma takiej tragedii, bo to jest tutaj. Czyli znowu jedziemy za nasze gospodarstwo praktycznie do końca i szukamy tych pieńków. Dobra. To jest bardzo fajny traktor z fajną mapką. Z fajną mapką. Widać, że na tej mapce jesteśmy. Także przy okazji pojeździmy trochę fajnymi sprzętami, które może kiedyś będziemy mieli. Ale jeszcze nie tak szybko, bym powiedział. Jak widzicie tutaj, nie, no bardzo fajnie jest ten Deutschfire zrobiony, bo ta mapka po prawej stronie i ta mapka po prawej stronie, zobaczcie, naszego Hofbergman na tym ekraniku jest świetna. Dobrze wygląda, mniej więcej wiemy, gdzie jesteśmy. Ja jeszcze powinienem ją potrafić powiększyć, ale mam być szczery, nie pamiętam guzików, więc nie powiększę. Jakie tutaj lusterka ma ten traktor fajne. No, podoba mi się ten Deutschfahrt. To muszę go sobie spamiętać, może go zakupimy. Może nie, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, gdzie teraz ta pieńki są? Wygląda, że je chyba już widzę. Jak ja chcę do nich podjechać? Może tak dookoła spróbujmy. Gdzieś powinna być granica mapy. Ale widzę, że... Dobra, popatrzmy jak to podjeżdża.
Myślę, że tak by było optymalnie gdzieś. To spróbujmy teraz się przesiąść na tą drugą maszynę. Nie wiem tylko, czy będę potrafił. To chyba jakoś tak będzie, tak? Nie. Jak to było z tym przysiadkiem? Strona wyładunku lewa. Pu. Pamiętacie coś z tego? To nie, to tak. Czy ja mogę tym sterować już? O, mogę. No dobra. Skoro mogę, to mogę. Aha. Teraz do góry jakbym chciał. To jest do góry. Wszystko fajnie, tylko jak to się teraz otwiera? O, czekajcie, coś mi tutaj się stało z moim tym. Sekundkę. No dobra, moi kochani, bo coś mi Farmstick zaczął szaleć. Musiałem go przepiąć do innej dziurki w komputerze. Z drugiej strony ewidentnie zapomniałem, jak tym pracować. Może teraz coś złapiemy? Hop. No, może być nie najgorzej. Tak, i spróbujmy to złapać. Nie obracać, tylko złapać. No choćby jeden. Dobra, bierzmy go do góry. No pięknie, pięknie, prawie się udało. Obróćmy. Dobra, spróbujmy go puścić. No jakoś leży. Może szału nie ma, ale jakoś leży. Następny. Słuchajcie, ja troszeczkę się pobawię w offline, żeby ten materiał chociaż 2 prace zrobił. Dobrze, kochanie, załadowaliśmy część przynajmniej tego drewna, więc spróbujemy z tą częścią już pojechać i przyjedziemy po drugą część. Niestety załadunek drewna nie należy w moim wykonaniu do najlepszych. Zobaczmy tylko, gdzie my z tym drewnem mamy przyjechać. Tutaj troszeczkę za stacją. Tak, za stacją benzynową. I musimy go wyładować. Więc jedziemy. Wydaje mi się, że można by było zobaczyć, może jest jakieś nowe zlecenie. Mam nadzieję, że nic nie zgubię. Ale się namordowałem tym. Po pierwsze, nie wiem, bo miałem wpięte w takiego huba USB tego mojego Farmsticka
i ewidentnie coś nie zabanglało w tym hubie i on zaczął świrować. Tutaj mam taką kontrolkę na górze, ona zaczęła wariować, więc musiałem zrobić przerwę, żeby go przepiąć. No, a po drugie musiałem się nauczyć troszkę tym pracować, muszę przyznać, nie wiem dlaczego. Jeszcze mam podejrzenia takie, że po prostu nie rozłożyłem przyczepy jak należy, więc zaraz jak tą przyczepę zwolnimy, to spróbujemy jeszcze raz resztę tego drewna. No i proszę, przejechałem, to jednak był poprzedni zjazd, patrząc na mapę widzę. Więc zrobimy tutaj sobie zawrotkę. No właśnie, tu mamy dojechać, gdzie płot stoi. Także właśnie tak. No tradycyjnie cały ja muszę włączyć te podpowiedzi F1, bo nie znam tych maszyn i się właśnie... O, przejedziemy przez stację benzynową. Się właśnie okazuje, że tak, to będzie tutaj za stacją, że niektóre trzeba na przykład rozkładać, nie? Po prostu. Tu jest taki teren z magazynem, z wiatą, ciekawe. Wybaczcie, ale musiałem sobie kichnąć. No i się zablokowałem. Zmienimy widok, bo muszę jakoś wjechać. Aha, tak zmieniłem. A, taka para bamboszy. Ja tu muszę być na płasko. O, może teraz wyglądam jak półtora nieszczęścia i wybaczcie, że tak wyglądam, no ale przejechałem. Teraz gdzie ja mam to zostawić? Zakładam, że gdzieś tutaj. Tak, to tutaj miało być. Tak, i zajechałem tutaj, gdzie trzeba, myślę. Tylko teraz, gdzie to się... Gdzie to należy zostawić? Gdzie tu są jakieś triggery, słuchajcie. A, dobra, poszło. Gdzieś tu jest trigger, z tego wniosek. No to teraz zobaczmy na taką rzecz. Jak się tą maszynkę składa. Na pewno naciskamy X-a, nie? O. Zobaczmy, tylko musi być dwójeczka i teraz X. No jak to się składa? Rozłóż przyczepę do drewna. Co tu się wydarzyło? Kurczę, no. Podpory powinny wyjść, nie? To się zgadza, to się zgadza. No i co, i to jest koniec? O Jezus Maria, nie wiem co tu się wydarzyło, ale wydaje się, że... Aha. Że tak nie mogę jechać nawet.
O. No dobra, a co tutaj jest pod X-em? Rozłóż, złóż, zapnij, strona wyładunku lewa to chyba z auto tego. Czy coś tu się dzieje z tą przyczepą? Aha, to tylko z te wychodzą. Kierunkowskazy na to wygląda. No dobra, to wracamy po resztę drewna. No dobra, słuchajcie, jako tako żeśmy przyjechali, więc bierzemy się znowu za ładowanie. No to spróbujmy. Spróbujmy zacząć od tego. No i zostaną mi tylko dwie, więc widzimy się za chwilkę. Ok, słuchajcie, została nam ostatnia belka. No więc spróbujmy tam. O, coś się wydarzyło. Spróbujmy tą ostatnią belkę załadować. No, powiem wam, że to zlecenie mi kosztowało tutaj dużo pracy. Mam nadzieję, że się uda tą ostatnią belkę teraz dorwać. Obróćmy maszynę. Aha, dalej nie idzie, dobra, to musimy w drugą stronę. Tak, i musimy ją otworzyć. Zobaczmy. Hop. Dobra. No i teraz pytanie za 17 punktów, dlaczego to się nie ściągało? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jak to wygląda? Zobaczcie. Jeden jest taki, drugi jest taki. Czy one działają w ogóle? No niby działają. Cofnijmy jeszcze, może będzie łatwiej. Gdzieś tu byśmy to złapali. Dobra, idzie ostatnia belka. Dobra, do nas i w dół. Kurczę, nie obracaj się. O. To możemy puścić. Daj do góry. Dobra, słuchajcie, mamy to. Dwa kursy. Nie wiem tylko jak tą koparkę teraz złożyć. Zobaczmy, czy się to do nas będzie składało.
Mhm. Nie wiem, jak to było w oryginale. Naprawdę nie wiem. Ojej, to chyba przegiąłem. To na pewno było złożone. No i zaraz mi to wszystko wyleci w kosmos. Jak ja z tym mam jechać? Może tak. No po prostu nie znałem swojej dzielności. Co ja wykombinowałem, to się w pale nie mieści. Naprawdę, ale nie wiem jak to złożyć. Jest to jakiś guzik od składania. Hmm. Jedynka. Rozłóż przyczepę. No naprawdę nie wiem, co tutaj mogę zrobić. Kontrolowane narzędzie, dźwig. No dobrze, dźwig. Myślę, że możemy z tym pojechać, bo to będziemy tutaj stali bez sensu. Jak już będzie sam wjazd, to zaczniemy kombinować. Okej, naprawdę to była ciężka przeprawa z tym dźwigiem. Dawno nic z dźwigiem nie robiłem. A ten dźwig ma bardzo dużo punktów swobody, jak żeście zauważyli. E, No ciężko, naprawdę było ciężko. To są bardzo ciężko zarobione 4000 i w ten oto sposób za chwilkę będę miał dychę, a jeszcze na pewno dużo mi brakuje. Zaraz dojadę i zerkniemy jak to wygląda, jeśli chodzi o zlecenia i finanse, bo na pewno jeszcze chociaż parę zleceń należałoby zrobić, żeby do czegoś, do jakichś pieniążków dojść i coś zadziałać. I teraz słuchajcie, musimy wrócić niestety do tego widoku, bo się oczywiście, cholewka jasna, nie zmieścimy. Czy ty możesz się tak jakoś położyć? Tak to nie, tak to nie. O. Oczywiście odrobina zabrakło. O. Ja was bardzo przepraszam, ale ja naprawdę nie wiem, co ja miałbym zrobić, żeby to działało. No dobra, tradycyjnie gdzieś tu podjedziemy i tutaj znowu to ciężko miejsce znaleźć, gdzie to drewno opchnąć. Myślę, że tutaj jak staniemy, to będzie to całkiem dobrze. Rozepniemy pasy i gdzieś tutaj musimy tą R-kę nacisnąć naszą. Czy to już poszło? Naprawdę nie wiem, gdzie ta R-ka jest. O, poszło.
Plus 16 za sprzedane drewna, no chyba bez kitu. Słuchajcie, tak jestem na to, że chyba sobie polecę po prostu. Odbiorę to zlecenie i pójdę sobie na piechotę. W ogóle to tak, na początek sobie to zapiszę. Dramat z tym drewnem, naprawdę dramat. Ale wszystko to jest moja wina po prostu. Odbierz i w ten oto sposób mamy już 11 tysięcy, jest dopiero 8:40. Ale na dzisiaj to myślę, dajcie mi chwilkę sprawdzę. Tak, to jest 50 minut jak się męczymy, więc na dzisiaj wybaczcie, ale zakończymy ten pierwszy odcinek. I widzimy się w drugim odcinku. Tutaj mamy belowanie. Nie wiem, czy ja chcę to robić. Owijanie bel. Ojej, jakie wielkie pole. Wycinka uschłych drzew. No i tą wycinkę można by zrobić pod warunkiem, że ja nie będę musiał. No nie wiem. Owijanie. Mniejsze owijanie. Opryski, nawożenie i belowanie. No jest to bardzo interesujące. Pole numer 60. 14 tysięcy to drugie tyle, ale owijanie bel jest jeszcze ciekawsze, tylko to będzie bardzo długo chyba trwało i my nie możemy nikogo tutaj zatrudnić póki co. Nie wiem. No dobra, to pomyślimy za chwilkę. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.